Ja jestem Janusz, nick Janusz. A ja jestem Marta. Nick Grażyna. Niedawno zamieszkaliśmy w Tajlandii. W poprzednich filmach opowiedzieliśmy Wam, co tutaj jemy, gdzie chodzimy na zakupy żywnościowe, ale w zasadzie pominęliśmy jeden bardzo istotny aspekt, bo przecież wiadomo, że nie ma dobrego obiadu bez dobrego deseru, więc dzisiaj postanowiliśmy to uzupełnić. Tak, chodząc na zakupy do Market Village, mijamy po drodze sklepik z tajskimi słodyczami. I dzisiaj wstąpimy do tego sklepiku, wybierzemy najbardziej apetyczne słodycze i podzielimy się z Wami naszą opinią na ich temat.
Witamy Was w tych pięknych okolicznościach przyrody, czyli na naszym balkonie i przy to zastawionym stole. No właśnie, dzisiaj jak widzieliście byliśmy na zakupach, koncentrowaliśmy się na tajskich słodyczach, wybieraliśmy różne dziwne, przynajmniej w naszym przekonaniu, słodycze, różniące się od tych naszych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. No co, wróciliśmy do domu i zaczęliśmy degustację, ale szczegóły przedstawi nam Marta Grażynka. Jako ekspert od słodyczy, oczywiście. No właśnie, jako ekspert od słodyczy, więc od czego zaczniemy? Ja bym zaczęła od tego zielonego kosmity. To kupiliśmy w takim opakowaniu i wydawało nam się, że to będzie galaretka, ale nic bardziej mylnego. To jest, to trochę ma konsystencję galaretki, ale na pewno zawiera jakąś mąkę, taką jak tapioka albo ryżowa mąka i przez to jest to takie bardziej twarde, a smak ma taki cytrynowy. Tak, ale trzeba przyznać świeży. jedno, że to wcale nie jest takie bardzo słodkie. Przyznam się szczerze, że wolę takie prawdziwe galaretki, bo to jest taka mączna troszeczkę galaretka. Ja bym to nazwał tak jak z mąki ziemniaczanej. Widocznie jednak Tajowie coś takiego lubią. Tak, na pewno nie jest to mąka ziemniaczana, raczej jakaś z tapioki albo z ryżu. Tak, Oni tutaj oczywiście. raczej takich rzeczy i bardzo często używają. I konsystencja, nie wiem jak Wam to pokazać, to jest tak jakby zrobione z kilku warstw. No i uwierzcie nam na słowo, nie będziemy tutaj po prostu próbować tego, bo tak głupio nam jeść, kiedy Wy tak patrzycie, ale uwierzcie nam, jest to całkiem smaczne, takie kwaskowe, owocowe, orzeźwiający smak i ciekawa konsystencja. U nas troszkę rzadko właściwie stosowana w słodyczach, a tutaj jest to bardzo częste i jest to smaczne. No ale mnie bardzo interesuje to, szczególnie te właśnie ciastka, które mieliśmy okazję podejrzeć, jak są robione. Więc przyszliśmy tutaj do domu, próbowaliśmy. No i opowiedz coś o nich, może je tutaj przełożymy na miejsce. Tak, te ciasteczka tak, są robione zawsze na miejscu, one są kupowane jeszcze ciepłe, na ciepło, więc jest to bardzo zaskakujący wyrób cukierniczy. Samo to ciasto, ono nie jest nawet słodkie i takie kruche, dość twarde, natomiast zawartość, tak jak stwierdziliśmy... Słuchajcie, to po prostu przypomina, nie wiem czy pamiętacie coś takiego, kiedyś to było bardzo popularne, szczególnie wśród dzieciaków, to się nazywało ciepłe lody albo misie, więc też w wafelku było coś takiego dziwnego, co właśnie smakiem przypomina to. To jest jakiś rodzaj takiego kremu sztywno ubitego. Nie wiem, czy tam jest jakaś... Z jajek, ja myślę, wiesz? Myślę, że z jajek tak. I cukru, to jest coś takiego. Natomiast i to jest bardzo częste w tajskich słodyczach, te wiórki takie pomarańczowe. I zawsze się zastanawialiśmy, co to jest. I z tego też powodu kupiliśmy całe opakowanie tych wiórków, bo właśnie je znaleźliśmy i dowiedzieliśmy się, co nie jest łatwe, ponieważ w tym sklepiku tam sprzedawcy nie mówią po angielsku i na opakowaniach nie ma żadnego składu, nic, po prostu nic. Ale udało nam się... Wygląda to takie kulki makaronowe. Znaczy akurat to jest w takiej formie, ale te wiórki można kupić również w innych takich zwykłych pudełkach i okazuje się, że są to jajka. I faktycznie jak spróbowaliśmy już samo takie coś, ciastko. To rzeczywiście ma smak jajka, takiego żółtka. To chyba jest żółtko, takie smażone z jakimś dodatkiem, ewentualnie jakiejś mąki. Na pewno jest w tym jakaś mąka, bo mnie... No i cukier. Mnie smakiem przypomina to taki biszkopt. Taki, tak jak są takie kocie języczki, biszkopt. Taki biszkopt, tylko że bardziej zwarty, przynajmniej smakowo.
I znowu ważna uwaga, to wcale nie jest takie słodkie, więc być może, że obalimy te mity, że te tajskie słodycze są pełne cukru i są bardzo słodkie. Do tej pory to, co tutaj testowaliśmy, wcale nie było takie słodkie. No to co, jeszcze coś innego tutaj podobnego? Też widzieliśmy, jak znaczy, to... zdecydowaliśmy się na te ciasteczka. Tak, takie ciastka. One są w taki specjalny sposób jakby przygotowywane, bo jak widzicie w takim, ja nie wiem co to jest. No to wygląda jest, na liście jakieś. Liść albo bananowca czy coś takiego. Coś bardziej sztywnego. Coś bardziej sztywnego. Ale jest to na pewno naturalne. Tak, to jest tak. I te ciasteczka są, bo to widzieliśmy, akurat nie byliśmy w stanie Wam tego nagrać, ale one są robione na parze, tak jak te nasze parowańce, jak te, no tak, parowańce, tak? One są dokładnie w taki sposób robione, czyli to są ciastka niepieczone, tylko gotowane na parze A jesteś w stanie to rozwinąć? Właśnie nie wiemy jak się to je, ja nie wiem, bo one tak dość ciężko się je rozwija. Ja myślę, że to jest taka koperta, coś takiego sprytnego. Spróbuj, ty masz takie techniczne umiejętności. Zobaczymy. Słuchajcie, to tutaj się naprawdę rozpakowuje. Ja myślę, że jeżeli ktoś jest łasuchem i chciałby to zjeść na szybko, to wcale tak łatwo mu się nie uda. Zobaczcie, to jest wszystko tak zwinięte i tak spakowane. No chyba, że to ciastko się je inaczej. O, ale zdaje się, że mi się udaje. Zobaczcie, to jest zupełnie coś niesamowitego, żeby ciastko było w czymś takim. O, tak. I to jest właśnie ten parowaniec, z tym, że to oczywiście, tak jak widzieliśmy, było to robione na parze, przykryte, dlatego nie pokazywaliśmy Wam, jak to się robi, ale to jest od razu już formowane właśnie w takich opakowaniach. Więc nie wiem, czy Tajowie to jedzą wydłubując łyżeczką na przykład ze środka, czy odwijają. Nie widzieliśmy. Tak, niestety nie widzieliśmy. No, ale w każdym razie tak, ponieważ mamy tu jeszcze parę innych rzeczy, akurat pociąg przejeżdża pewnie, jak słyszycie. Mamy tu jeszcze parę innych rzeczy, więc pozwólcie, że odłożymy to z powrotem na to miejsce. Ale poczekaj, jeszcze przekrójmy to. No właśnie. Ja jeszcze może opowiem, jak to ciasteczko smakuje. Ono jest takie zwarte i to jest tak jakby z jakiegoś grysiku. O właśnie, takiego, mnie to przypomina coś rodzaj tak, grysiku. Taki właśnie grysikowy smak i też znowu nie jest bardzo słodki. Nie jest. Mnie to bardzo smakuje. Naprawdę całkiem smaczny. Ciastko, smaczne ciastko. Tak, a skoro jesteśmy przy różnych dziwnych wyrobach, to zobaczcie, też tam kupione w naszym molu na stoisku z ciastkami, ze słodyczami. Może spróbuj wyjąć to. Tak, to jest już na pewno liść bananowca, bo to jest takie mięciutkie. W ogóle to jest mięciutkie, całe to ciastko. Właściwie nie wiem jak to nazwać, czy to jest ciastko, czy... Przekąska słodka, nie wiem. Czy taki mus bardziej, to jest takie mięciutkie. Pozwólcie, że może nie będziemy tego rozpakowywać, bo byśmy się cali upaprali. Ale wiesz co, myślę, że chyba musimy trochę pokazać, spróbować jednak. Znaczy nie wiem, czy to się tak wyjmuje. No wyjmiemy to po prostu. O i teraz popatrzcie. To jest taka miseczka. Tak, taka miseczka. A co w środku jest? W środku są owoce i ten mus taki biały, podejrzewam to jest mus jakiś z kokosa, prawda? Tak, mocno się czuje tutaj mocno kokosowy smak. Kokos i owoc. I jest to bardzo smaczne. Naprawdę nam to smakuje i nie jest to dobre, nie jest słodkie. Nie jest takie, wiecie, zapychające, zasładzające, bardzo przyjemne. Tak, to są te takie najważniejsze słodycze, ale tutaj oprócz tego mamy jeszcze coś innego, mianowicie słodycze, ale w formie nieco innej, czyli nie są to pieczone jakieś, nie są to ciastka, tylko to są słodycze. To jest owoc, po prostu owoc. A chyba owoc, tak? Tamarynd. Tak. Tamarynd. Dlatego. Czyli nasz polski tamaryszek, tak? Tamaryszek. Ale niech będzie, tak. Polski tamaryszek. Znaczy nie polska nazwa. A po polsku. Po polsku tamaryszek, tak. Więc ja to wzięłam, bo to była moja miłość, jak po raz pierwszy przyjechałam do Tajlandii, to ja po prostu się obiadałam tymi słodyczami, bo w 7-Eleven
To w zasadzie to są podstawowe słodycze, jakie można 7-Eleven to kupić. takie sklepy jak nasza Biedronka. Tak, tak. Jeszcze wtedy nie znaliśmy tych innych tajskich wyrobów i właśnie objadałam się tym tamaryszkiem. Ja nie wiem, jak to jest właściwie przetwarzane. Są różne rodzaje tego tamaryndu tutaj. Ten akurat jest z pestkami, więc tak, trzeba uważać, żeby nie połknąć pestki. Jest posypany cukrem, taki kwaskowy, Właśnie, to jest istotna rzecz, że tu jest bardzo ciekawy miks dwóch smaków. Mianowicie sam tamaryszek i ten jego owoc jest kwaśny. Natomiast jest to mocno, to prawdopodobnie jest jednak gotowane w jakimś syropie i posypane cukrem, więc jest to taki słodko-kwaśny smak. I trochę ostrego też tam, Troszkę, wiesz? to- Też tak, taki troszkę troszeczkę piekący, taki ostrego. ostry smak. No ja to uwielbiałam do piwa jako przekąskę. Po prostu trochę mi się później to przejadło, prawdę mówiąc. I teraz już w tym roku to ja w ogóle jeszcze tego nie próbowałam, więc dzięki Wam po raz pierwszy przypomniałam sobie ten smak. No bardzo ciekawe, Ale na w każdym pewno trzeba razie spróbować. dla miłośników takich nieco odmiennych smaków, to możemy to z całym sercem polecić. Naprawdę, jeżeli będziecie kiedyś gdzieś w Azji, zobaczycie coś takiego, polecamy, bo jest to fajne. Tak jak mówiliśmy wcześniej o takich typowych ciastkach, ale mamy tutaj jeszcze ciastka, takie ciastka są, może, nie wiem, pokażemy je, ja je wysypię na rękę, może to, Znaczy nie, tutaj mamy je tutaj. mamy te ciasteczka, Mamy ja ciasteczka, Wam pokażę. To są takie bardzo lekkie, maleńkie ciasteczka. Właściwie to jedyne, które kupiliśmy takie opakowane, powiedzmy fabrycznie, ale słuchajcie, no myślałam, że będzie skład, ale nie ma tutaj składu w ogóle jest tylko po tajsku. Więc to, co udało mi się przetłumaczyć, to jest to tapioka, cukier i na pewno kokos, wiórki kokosowe. No i na pewno białko, dlatego że to jest bardzo lekkie i to przypomina troszeczkę konsystencją nasze pianki. Z tym, że jest to takie bardziej, nazwijmy to, mączne. Tak. One chrupią, one mają taką twardą skórkę, są chrupiące i są jako no, takie małe ciasteczka, które można sobie gdzieś tam przekąsić. Słodkie w porównaniu z innymi tutaj wyrobami, one są słodkie, ale takie bardzo kruche, bardzo lekkie. No to jest jak pianka, takie ale nasze właśnie pianki. taka mączna pianka. No ale no właśnie, co nas skusiło? No ten napis Thai Cookies Sriracha Brand, przepraszam. Tak, to jest tajskie ciasteczka, więc prawdopodobnie one są tutaj tylko od one są bardzo popularne. My je tutaj widzieliśmy, bywają takie większe i takie maleńkie i często można je kupić. Ja je bardzo lubię. Naprawdę, Janusz niezbyt. No, ja nie przepadam za takimi piankami. Natomiast ostatnią rzeczą, którą dzisiaj kupiliśmy, właśnie w tym sklepie, w którym byliśmy, kupiliśmy takie kulki. W sumie nie wiedzieliśmy, Jak co to jajka jest. wielkanocne. Tak, wyglądają jak małe jajka wielkanocne lub jajka przepiórek. Opakowanie było oczywiście zamknięte. No i zaczęliśmy je degustować. Nie ma składu. Nie ma składu, to widzicie. Tak, nie ma no składu. to jest największe rozczarowanie naszych zakupów dzisiejszych. No może rozczarowanie. Znaczy spodziewaliśmy się, może pokażemy to, jak to wygląda. To jest takie kuleczki. Dość ciężkie. Tak, dość Wyglądają ciężkie. jak kamyki. Znaczy ja się spodziewałam, że to są takie ciasteczka jakieś, coś w rodzaju ciasteczek, ale okazało się, że są to zwykłe landrynki. Znaczy dobre, ale... No ale landrynki. Ale dość tak. słodkie, No, twarde cukierki, dokładnie takie jak landrynki. Natomiast jeżeli obserwowaliście naszą wizytę w sklepie, widzieliście, ile tam jest różnych słodyczy. Oczywiście będziemy prawdopodobnie w przyszłości jeszcze tam zaglądać do tego sklepu i obiecujemy, że jeżeli znajdziemy jakieś fajne smaki, to Wam o tym powiemy. W każdym razie tutaj staraliśmy się pokazać taki przegląd tego, może mniej typowych dla Europejczyków słodyczy. Jeśli będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, zapraszamy i do subskrypcji naszego kanału i do komentowania tego, co Wam dzisiaj pokazaliśmy. No więc za chwileczkę jeszcze będziemy mieli dla Was małą niespodziankę.
Mamy dla Was niespodziankę, bo przede wszystkim chcieliśmy Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście z nami, a mamy okazję do świętowania, dlatego że nasz kanał osiągnął już liczbę ponad 5000 subskrybentów. Absolutnie nigdy na to nie liczyliśmy, więc jeszcze raz duże buziaki, podziękowania. No i subskrybujcie dalej, jeśli podoba się Wam to, co my robimy, uważacie, że ma to sens. Zapraszamy do oglądania naszego kanału i do subskrypcji. W ostatnim czasie dodaliśmy angielskie napisy, więc jeżeli Tak. znacie kogoś, kto macie w rodzinie kogoś, kto zna tylko angielski, nie zna języka polskiego, także też możecie przekazać. No, a my postanowiliśmy uczcić to toastem. Czym będziemy wznosili ten toast? Przyznam się szczerze, że jestem troszeczkę podekscytowany, dlatego że tego napoju jeszcze nigdy nie próbowaliśmy. I ten napój, Ty jesteś bardziej zorientowana, to co to jest? Polecił nam ten napój nasz sąsiad, który właśnie go spożywał na plaży i nas zaintrygowało, co to właściwie jest, bo tak trochę jak piwo, ale się nie pieni. I okazuje się, że jest to tradycyjny napój tajski, pochodzi z północy Tajlandii. Jest wytwarzany ze sticky rice. Tak, czyli z lepkiego ryżu. To jest taki gatunek ryżu. Gatunek ryżu i... Co prawda nie powinniśmy w żaden sposób jakoś reklamować alkoholu, ale musimy wspomnieć, że on ma 5%, 55% alkoholu. Czy nawet więcej? Nie, 6? 5%. Tak? Ta butelka ma 600 ml. Uwaga jest tylko taka tutaj na opakowaniu, że jest to autentyczny tajski napój, więc jak widzicie, przygotowaliśmy się. Butelka jest duża i jest jedna informacja po angielsku tylko, żeby serwować schłodzony, więc jak widzicie, butelka już jest oszroniona taka. Tak, wyjęliśmy z lodówki. Wyjęliśmy z lodówki. Tak, jeszcze, jak to się nazywa, to jest to sato, tak? Sato, tak. Ten napój nazywa się sato. Tu niestety nie to ma. trochę ponoć przypomina, właśnie ten nasz sąsiad nam mówił, że to przypomina sakę. Więc być może, że jest to jakiś taki podobny produkt jak japońskie Sakę to jest chyba też sake. jakiś Tak, z ryżu. Dobrze, pozwólcie, że to otworzę. Nie pieni się w ogóle, więc nie jest to szampan. Okay. No to czyń honory gospodyni domu. Tak, no nie pieni się można tutaj spokojnie. Może tak Tak, symbolicznie. symbolicznie tylko. Chociaż nie, to ma taki lekki... Więc zaskoczenie. za chwileczkę sprawdzimy to. No więc, kochani, za Wasze zdrowie. Wasze zdrowie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękuję. Smak ciekawy. Myślałam, że to będzie mniej słodkie. Że to będzie taki bardziej alkohol, a to smakuje jak oranżada. Taka naprawdę, oranżada, w której troszeczkę można wyczuć nutę alkoholu. Całkiem dobre. Wiecie, co mi to przypomina? Tak szczerze, troszkę rozcieńczony te wszystkie takie szampany spumante. O, tak to można nazwać. Ma troszeczkę mniej tych bąbelków. Ma mniej alkoholu, ale tak naprawdę to smakuje. Takie prosecco trochę, Takie prosecco, coś takiego, takie te tanie szampany. Wina musujące, tak to się nazywało. Więc konsystencja jest podobna, ma to taką lekko słomkową barwę, pieni się i rzeczywiście czuć leciusieńkie bąbelki na języku. No i to jest relatywnie tanie, bo taka butelka jest tańsza od piwa. Bo takie piwo 0,6 litra tutaj kosztuje 60 batów, no 50 parę batów, czyli jakieś 6-7 zł. Natomiast to kosztuje niecałe 40 batów, czyli jakieś tam 5 zł z groszami. Więc dla miłośników alkoholu może być to jakaś alternatywa. Dobra, ale my chyba już tego więcej nie kupimy. Zostaniemy przy piwie. Zostaniemy przy piwie, ale w każdym razie jeszcze raz Wasze zdrowie. Dziękujemy. Dziękujemy i pamiętajcie, subskrybujcie, angielskie napisy już są, możecie śmiało wszystkim nie mówiącym po polsku nasz kanał polecać. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.